Nie wiadomo dokładnie, ile ar modrych zamieszkiwało Ziemię, zanim zaczęło się wymieranie gatunku. Mówiąc o Ziemi, mam na myśli jedynie maleńki punkt na mapie Ameryki Południowej, w którym występowały. To niewielki skrawek Caatingi, czyli endemicznego obszaru w północno-wschodniej Brazylii. To półpustynie, porośnięte z rzadka drzewami oraz kaktusami i ciernistymi zaroślami, które na okres trwającej nawet do 9 miesięcy suszy gubią liście. Ale w porze deszczowej, która trwa przez pozostałe 3 miesiące, ten suchy, tropikalny las staje się bujny i zielony. To właśnie tutaj, w dziuplach starych drzew Caraibeira, rosnących wzdłuż potoków przecinających Caatingę, gnieździły się niegdyś ary modre. To tutaj, w 1819 roku, niemiecki przyrodnik Johann Baptist von Spix podczas wyprawy do Brazylii wypatrzył tę papugę i przywiózł jeden egzemplarz do Niemiec, gdzie do dziś jest przechowywany w państwowych zbiorach zoologicznych w Monachium, jako wzorcowy okaz gatunku. Jednak Spix, który zilustrował ją w swojej książce, nadał jej nazwę ara hiacyntowa, a ponieważ nazwa ta była już zajęta przez inny gatunek, po śmierci Spixa jego asystent Johann Wagler w 1832 roku nadał jej obowiązującą do dziś nazwę gatunkową Spixi, nawiązującą do nazwiska Johanna Spixa. Już w 1819 roku Spix zauważył, że ptak wydawał się być bardzo rzadki, a jego rzadkość i mistyczne piękno sprawiły, że stał się bardzo pożądanym łupem kłusowników. W miarę jak człowiek coraz częściej pojawiał się w Caatindze, ptak ten stawał się jeszcze rzadszy. A im rzadszy był, tym bardziej stawał się swego rodzaju symbolem statusu i tylko zwiększał pożądanie kolekcjonerów, którzy byli gotowi zapłacić za niego niewyobrażalne kwoty. Przez ostatni wiek dochodziły do nas jedynie słabe informacje o jego istnieniu, co sprawiło, że został owiany aurą tajemniczości. Oprócz kłusownictwa do zagłady ar modrych przyczyniła się także utrata ich siedlisk. Wbrew pozorom, te niezbyt przyjazne tereny są o wiele bardziej narażone niż dżungla na zabór przez człowieka. O wiele łatwiej wyrwać naturze pod uprawy tereny mniej zalesione. Jeszcze zanim Spix odkrył tę papugę, na obszarze Caatingi zaczęły już powstawać farmy. Przez dziesięciolecia pozyskiwano tu drewno i wypalano ziemię pod uprawy, a hodowane tu kozy zjadały młode pędy drzew Caraibeira, w których gniazdowały ary modre, a ich owoce stanowiły główne źródło ich pożywienia. W 1987 roku na wolności przetrwały już tylko 3 ary modre, ale przed końcem roku kłusownicy odłowili 2 z nich. Ostatniego, żyjącego osobnika próbowano jeszcze w 1995 roku połączyć w środowisku z samicą z hodowli, ale nie udało się. Samica zniknęła. Potem przez 5 lat widywano go jeszcze z samicą ary marakany. Historia tego samca posłużyła za scenariusz filmu animowanego Rio. W nim też pojawił się wątek przedłużenia gatunku przez ostatniego złapanego przez kłusowników samca ary modrej, Blue, z udomowioną samicą Julią. Film kończy się happy endem. W życiu niestety nie zawsze tak bywa i w 2000 roku ostatni samiec zniknął na zawsze w okolicach miasteczka Curaçao. W 2019 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uznała gatunek za wymarły w naturze. A stało się to zaledwie 200 lat po tym, jak Johann Spix odkrył dla świata ten gatunek. Na szczęście, przewidując tę katastrofę, już w latach 90. działacze ochrony przyrody podjęli wysiłki w celu jego ratowania. W 1990 roku utworzyli komitet, który miał nadzorować program reintrodukcji. Oznaczało to stworzenie odpowiedniej populacji w hodowli, co jednak okazało się skomplikowanym zadaniem. Do 1996 roku na świecie zidentyfikowano tylko 39 ptaków. Co gorsza, większość z nich była blisko spokrewniona, co budziło obawy o chów wsobny. Wszystkie je objęto programem hodowlanym, ale brak było funduszy na odkupienie ptaków. A aby przedsięwzięcie mogło się powieść, czyli aby ptaki można było rozmnożyć, trzeba było połączyć je w pary.
I tu trzeba było pokonać egoizm ich właścicieli, bowiem kłótnie o to, kto miałby wysłać ptaka do kogo i na jakich warunkach, wciąż wykolejały plany. Projekt Ary Modrej ma szczytne cele, ale jego historia jest pełna zazdrości i złośliwości. Długo był hamowany przez spory i kontrowersje. W 2000 roku do programu włączył się szejk Al-Thani z Kataru, który zaczął skupować Ary Modre, aby trzymać je w swoim prywatnym rezerwacie przyrody Al-Wabra. Z czasem stał się właścicielem zdecydowanej większości wszystkich znanych na świecie osobników. W 2005 roku na scenę wkroczył Martin Guttr, niemiecki biznesmen i kolekcjoner papug, stając się najbardziej znaczącą postacią projektu. Wir haben eine nie dagewesene Basis für eine in der Natur 100% ausgestorbene Art, um die wieder zurückzubringen. Od prywatnego szwajcarskiego właściciela kupił 3 Ary Modre, które wcześniej nie były częścią programu, a były najważniejsze, ponieważ mogły poprawić genetykę populacji. Rok później Guttr założył Stowarzyszenie Ochrony Papug Zagrożonych Wyginięciem, które z małego, pasjonackiego projektu przekształciło się w dużą globalną organizację. I wtedy zaczęły się kolejne spory. Jeden z uczestników programu przekonywał, że Guttr nie powinien brać w nim udziału, ponieważ odbywał karę więzienia za nielegalny handel ptakami. Guttr bronił się, że było to dekady temu, a jego organizacja, owszem, sprzedaje legalnie papugi, podobnie jak inni hodowcy, żeby zdobyć fundusze. Ale jak twierdzi, nigdy nie handlowała ptakami skrajnie zagrożonymi wyginięciem. Ale bądźmy szczerzy. Popełnienie przestępstwa można by zarzucić każdemu uczestnikowi tego programu, bo jak podsumował to kustosz z Al-Wabra, żadna Ara Modra, która trafiła do niewoli, nie była legalna. Tymczasem w 2010 roku 54 z 71 ptaków znanych na całym świecie znajdowało się w Katarze, gdzie ich populacji zagroziła śmiertelna wirusowa choroba zwana neuropatycznym rozszerzeniem żołądka. Na szczęście udało się oddzielić zarażone ptaki i uratować pozostałe. Drugą sprawą hamującą odbudowę gatunku był niski wskaźnik urodzeń, ale i z tym naukowcy sobie poradzili, stosując sztuczną inseminację. To wyprowadziło populację z genetycznego wąskiego gardła. Dzięki sztucznemu zapłodnieniu badacze mogli wreszcie uzyskać potomstwo od par dobranych prawidłowo pod względem genetycznym, co nie udawało się dotąd, bo ptaki nie zawsze tak się dobierały. W 2013 roku wykluły się pierwsze sztucznie zapłodnione pisklęta. Później przyrost populacji przyspieszył. Kiedy szejk zmarł nagle w 2014 roku, a przyszłość jego Ar Modrych była jeszcze wątpliwa, Guttr zorganizował sprowadzenie ptaków z Kataru do Tasdorfu pod Berlinem, gdzie jego organizacja wybudowała ośrodek hodowlany. W 2018 roku Guttr i brazylijski minister środowiska podpisali w Berlinie umowę, w wyniku której zbudowano obiekt na terenie 30-hektarowego rezerwatu w brazylijskiej Caatinze, w pobliżu małego miasteczka Curaçá, gdzie w 2000 roku widziano ostatniego samca Ary Modrej. Postanowiono przenieść tam ptaki i reintrodukować je do środowiska. Do 2020 roku w Tasdorfie mieszkało już 170 osobników. W marcu 2020 roku prywatnym odrzutowcem do Brazylii wysłano 52 sztuki i zaczęto je przygotowywać do wypuszczenia na wolność. W 2021 roku w obiekcie na brazylijskiej ziemi wykluły się 3 pisklęta. Jednak wprowadzenie do środowiska papug hodowlanych jest ryzykowne, ponieważ takie papugi są bardzo narażone na niebezpieczeństwa. Nie mają już instynktu nawigacji, znajdowania pożywienia i obrony przed drapieżnikami. Nie czują też obawy przed ludźmi, a to przecież właśnie oni w pierwszej kolejności doprowadzili ten gatunek do wyginięcia. Dlatego zdecydowano włączyć do projektu inny gatunek papugi, zamieszkującej również Caatingę. To Ara Maracana, o której opowiedzieliśmy w filmie Ważna misja Ary Maracany. Schwytano 8 dzikich osobników, które około 1,5 roku spędziły w wolierze z Arami Modrymi. Naukowcy mieli nadzieję, że ptaki zintegrują się i że to mieszane stado wypuszczone razem połączy się z innymi dzikimi Arami Maracanami w Caatinze, pozwalając Arom Modrym
korzystać z ich wiedzy, jak przetrwać w środowisku. Aby zapewnić ptakom większą ochronę, wyposażono je w lokalizatory GPS umożliwiające ich śledzenie. A na kłusowników ma też oko lokalna policja. Pierwszych 8 ar modrych wypuszczono 11 czerwca 2022 roku. Pewne straty były nieuniknione. Jeden osobnik został zabity przez ptaka drapieżnego, a drugi zniknął. Szacuje się, że w pierwszym roku zginie od 1/3 do 2/3 ptaków. Jeśli straty będą większe, naukowcy rozważają zamknięcie ich z powrotem w wolierach. Jednak jeszcze się nie poddają. Pod koniec tego roku ma zostać wypuszczonych 12 nowych osobników, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, w kolejnych latach następne. Yes, request. W projekcie ocalenia Ary Modrej nie sposób pominąć postaci Martina Goodha, który budzi wiele kontrowersji. Spadła na niego fala krytyki. On sam mówi, że nie urodził się jako obrońca przyrody, ale gdy zaangażował się w program Ary Modrej, wzrastała jego determinacja, by udowodnić, że jego krytycy się mylą. Mówiono, że nie będzie w stanie wyhodować ptaków, a jednak wyhodował. Mówiono, że nie wyśle żadnych ptaków do Brazylii. Zrobił to. Mówiono, że nie będzie reintrodukował ptaków. Robi to. To właśnie on może teraz przejść do historii jako ten, który uratował Arę Modrą. Ale nawet jeśli wysiłki zmierzające do przywrócenia Ary Modrej w jej rodzimym środowisku zakończą się sukcesem, jej rosnąca populacja stanie w obliczu długoterminowego zagrożenia, jakim jest kurczenie się kaatingi wskutek działalności człowieka. Dlatego naukowcy z lokalnego uniwersytetu pracują nad odtworzeniem siedlisk dla Ary Modrej. Choć na spieczonej ziemi z wolno rosnącą roślinnością kaatingi jest to bardzo trudne. Planuje się odtworzenie 100 hektarów lasu. Ale mimo, że niektóre rośliny zapewnią arom pożywienie już po roku, to miną dziesięciolecia, zanim ptaki będą mogły gniazdować w sadzonych obecnie drzewach. Projekt Ary Modrej jest pionierski. Przywraca do środowiska naturalnego gatunek, który był w nim nieobecny przez ponad 2 dekady. Miejmy nadzieję, że się uda, bo alternatywy nie mamy.